Kochani, już 3 osoby napisały do mnie, żebym coś powiedział o przyczepie, jak ją kupowałem, co sprawdzałem, co należy sprawdzić. I postanowiłem parę słów, może nie dużo, nie długi, żeby był ten film, ale no coś powiem. No, wiadomo, że najpierw obejrzałem sobie, jak ona wygląda z zewnątrz, wszystkie te składania i żeby się też zorientować, gdzie są te łączenia, że na łączeniach w środku, no tu jest z włosem na dół, no to tam nie będzie przecieków. Te wszystkie półkola sprawdzałem, jedne, drugie naokoło, wszędzie. Jak obejrzałem już całą górę, sprawdzałem, jak tutaj było często. Pytałem się, dlaczego tu jest jaśniejsza kratka, tu ciemniejsza. No powiedział, wymienił tylko kratkę, dlatego że ktoś mu stuknął, czy sam stuknął, już nie wiem nawet. No to takie drobiazgi. No tutaj później się zastanawiałem, czemu tutaj jest uszczelniacz dawany, prawda? No ale to jest tylko kratka, która tędy i tak nie przecieknie żadna woda. Pomimo, że żeśmy to ściągnęli tą kratkę, żeby zajrzeć, i tam jest lodówka, te wszystkie łączenia lodówki. Sprawdzałem też szyby, czy szyby są niepopękane. I po obejrzeniu całej, jakby powiedzieć, karoserii, te wszystkie drzwiczki, zamki, włączyliśmy światła, żeby światła zobaczyć, czy wszystkie działało. No, jedna żarówka nie działała, ale to żeśmy zaraz wymienili. Wiadomo, nie będę teraz się kładł, ale położyłem się pod przyczepę, żeby zobaczyć, jaka jest ta sklejka pod spodem. No i byłem zaskoczony, bo w tak dobrym stanie. Później żeśmy po prostu weszli do środka i w środku zaczęliśmy wszystko patrzeć z małżonką, bo byłem z moją żoną. I teraz tak, no można powiedzieć, co najważniejsze dla nas było, dla mnie sprawdzanie, więc przede wszystkim sprawdzałem tamte rogi, czy jest klejona nowa taka taśma. W jednej przyczepce była klejona takim, nawet nie wiem co to było, jakaś taka guma podobna była do tej uszczelki, ale było klejone. Wiadomo, że były takie jakieś przecieki. No u mnie to wszystko działało w sposób taki, że wszystko naprawdę było i szczelne, i ani zacieków nie było, ani niczego. Ale jak już sprawdziłem wszystkie szafki, oczywiście interesowało mnie wszystko. Wyciągnąłem te szuflady, to co tam jest, czy nie ma jakichś przecieków, prawda? Do szafy zajrzałem, przy tym kominie tam, szczególnie na górze, tam gdzie jest to odpowietrzenie, czy nie ma żadnych przecieków pod spodem. No i po kolei weszliśmy do łazienki, prawda? No w łazience przede wszystkim sprawdziłem, czy było coś robione, czy dodawane były silikony, czy jakieś nowe, czy łączenia. No akurat u mnie było wszystko ok, przybrudzone, takie jak normalne było przybrudzone. Jedna u mnie terminus do dzisiaj jest tutaj pęknięte. Jeszcze nie miałem czasu się tym zająć, ale muszę to odkręcić całość, ściągnąć i jedynie chyba to wezmę na klej. Tutaj wezmę dodatkową taką płytkę, zrobię, ale to nie przeszkadza, bo my się tu nie będziemy raczej kąpać. Raczej tylko małego Krzysia tu na dole coś wykąpiemy i to wszystko. Ale jak już sprawdziłem łazienkę, to tak sobie pomyślałem, pójdę z drugiej strony, pójdę na dwór i zobaczę ten obok spływu, bo przeważnie zdarza się, że jak jest w tym miejscu odpływ
z łazienki, to tam się coś dzieje. No, na szczęście nie było nic. Później zacząłem rozmawiać o mojej przyczepce i okazało się, że oni w Anglii mieszkali, cały czas była garażowana, co widać było, bo jest idealnie niezniszczona i musieli ją sprzedać, po prostu pieniążki na budowę potrzebują. Ale co ja, pomimo że rozmowa rozmową, ale co ja zrobiłem jeszcze? No, wziąłem wszystkie uszczelki, wszystkie, chociaż no tutaj akurat widać zdrowa deska, zdrowe wszystko. Dźwigałem to do góry. Troszeczkę ta małżonka tego pana tak jakoś zaglądała z niedowierzaniem, że ja wszystkie okna sprawdzam, ale sprawdziłem wszystkie okna. I co żeśmy zaczęli sprawdzać? Aha, no dobrze, lodówkę. No trzeba będzie wziąć, podłączyć. Teraz już, zanim pojechałem do tego pana, już nie będę mówił w jakim mieście on mieszka, ani nic, to spytałem się, czy jest możliwość podłączenia do prądu, czy ma butlę gazową, że można spróbować wszystkie urządzenia, kuchenkę gazową, lodówkę, ogrzewanie i tak dalej. I jeżeli, jak on mi powiedział, że tak, to ja już nie musiałem brać ze sobą ani przedłużaczy, ani jakieś butlę, najlepiej wziąć sobie małą, turystyczną, ale żeby była redukcja, z redukcją na dużą butlę. Dlatego, że nie każdy ma taki reduktor, że można by turystyczną podłączyć, nie? Ja akurat zrobiłem sobie na turystyczną i na angielską, nie? I no co można jeszcze powiedzieć? No jeżeli wszystko się wypytamy przez telefon, że jest możliwość sprawdzenia. Czasami jest taka rzecz, jak gdzieś są jakiekolwiek baterie do wymiany i coś nie działa i można wziąć ze sobą jakieś paluszki czy coś. No, ja akurat wtedy miałem i myśmy sprawdzali spłuczkę, nalewaliśmy wodę, co prawda ze szlauchu, ale zaświeciła się, że spłuczka już prawie była pełna i to był znak, ale dopiero po wymianie baterii, a na tych starych bateriach nie chciało zaświecić, także no cokolwiek, czasami będzie może jakiś iskrownik czy coś na baterii, no trzeba mieć ze sobą. A poza tym no nie sprawdzimy, jakie są okładziny ani nic na stojąco, musimy się podpiąć i podpiąć się najlepiej jak się ma 13-pinowe gniazdo, dlatego że sprawdzimy wtedy ładowanie przez akumulator. Jeżeli przyczepka ma już dwa wypuszczone kable, te dwa kable wypuszczone tam na dyszu z przodu, pokażę za chwileczkę, właściwie teraz pokażę. Jeżeli ma tak jak moja, prawda, dwie wtyczki, to znakiem tego, że jedna wtyczka jest od prądu, normalnie światło naokoło, a druga wtyczka jest od ładowania akumulatorów. I można sobie śmiało wziąć i podłączyć, włączyć samochód i sprawdzić, czy jest wszystko, czy lodówka chłodzi na akumulator. No, długo by musiało auto chodzić, nie? Ale jeżeli sprawdzimy najpierw na akumulator, a dopiero później na prąd będziemy ją włączać, to tym bardziej sprawdzimy, bo można sprawdzić, tak. Myśmy tak sprawdzili bynajmniej i nam pokazało, że zaczęła chłodzić, nie? A cała reszta to zapiąłem przyczepkę do auta i o co chodzi? Jeżeli ruszymy z przyczepką ze spuszczonym hamulcem, jeżeli ruszymy, to nie ma żadnych stuków przy hamowaniu czy przy ruszaniu, to znakiem tego, że wszystkie i ten teleskop, który jest tu, no, że jest ok, że nie będzie to stukać, nic nie trzeba naprawiać. A jeżeli są takie stuki, no to jest powód do tego, żeby dyskutować z tym sprzedającym i żeby obniżać cenę, bo to jednak naprawa będzie, jakaś będzie, no nie orientowałem się nigdzie
ile to kosztuje, bo akurat nie musiałem, no, trafiłem jak trafiłem. Nie? No i to byłoby wszystko. No, sprawdziłem też, jakie są opony i koło zapasowe. Moja przyczepka koło zapasowe ma w podłodze, w środku, ale czasami jest tak, że nie ma koła zapasowego, nie? Przyczepka. To trzeba się upomnieć albo obniżać, znowu dyskutować i obniżać cenę, nie? A prawidłowo, jeżeli chodzi o angielską przyczepę, kolega, co w Anglii pracuje, powiedział, że każda angielska przyczepa powinna mieć na wyposażeniu kable połączeniowe i jeszcze coś mi mówił, już nie pamiętam, takie 3 jakieś drobiazgi tam były, nie? Że to jest na wyposażeniu, no a z reguły jak będziecie u handlarza kupować, no to on to wyciąga i osobno sprzedaje, bo dla niego to jest dodatkowy zysk. Wziąłem też i spróbowałem ten piecyk gazowy, czy grzeje, prawda, no czy grzeje, czy nadmuch wszędzie działa, no u mnie wszystko działa. Jednym felerem będę musiał się zająć, te druty ponaginać i zasadzić. Jechałem już tą przyczepką, nic się nie stało, ale będę musiał to na sztywno bardziej zrobić, nie? No i ja jestem bardzo zadowolony. No, więcej chyba mnie się wydaje nie ma co do sprawdzenia, bo jeśli tak, a ja nawet ściągnąłem, jeszcze powiem, ściągnąłem materacę. Przede wszystkim jak weszłem do przyczepki, kochani, jak weszłem do przyczepki tej pierwszej u takiego innego gościa, co chciał sprzedać, to weszłem do perfumerii. No i powiedziałem mu, czemu pan tak napsikał? Nie, bo przecież to nie można ani tutaj pooddychać tak, ani nic, nie? A on mówi, a to synek tak sobie tu psika i siedzi, no. No ale po prostu chciał zapach zabić tymi perfumami, zakłócić w ogóle moje myślenie, nie? Ale jak wejdziecie do przyczepki, no to warto przyklęknąć i wziąć i te materace wziąć normalnie i powąchać, i jeżeli będzie wszystko ok, to znakiem tego, że ona nie była zawilgocona, że była dbana. Całą podłogę sprawdziłem wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, w tych 3 łóżkach, 2 tych i tam w tamtym piętrowym na dole. Tam na dole mamy stół dodatkowy, taki stolik, ten jest schowany tutaj w dolnym łóżku piętrowym, zamykana taka klapa, wysuwa się, jest składany stolik, bardzo ładny, bo już żeśmy sprawdzali. To się tutaj rozkłada w razie niepogody, abyśmy nie mieli przedsionka rozłożonego, no to wyciągam ten stół, to tak na marginesie, ale tak w ogóle, no to wszystko. Aha, sprawdziłem, co mówiła mi, niech pan nie sprawdza, bo na pewno wszystkie klameczki są dobre. Wszystkie klamki sprawdziłem, otwierałem, później te zabezpieczenia, jedynie najbardziej takie, można powiedzieć, oporne, czy te okno jest najbardziej ciężkie i co prawda nigdy je nie będziemy otwierać, ale spróbowałem też, nie? Ale to chyba trzeba wymienić na nowe, bo one trzeba mocno docisnąć, otworzy się, ale jest takie duże. Także te wszystkie teleskopy. A sprawdzałem wszystkie szafki, prawda? Czy teleskopy odbijają, czy trzymają, nie? No, wszystko do sprawdzenia. Cokolwiek byście widzieli, że jest coś nie tak, to jest taki powód do tego, żeby starać się obniżać cenę, bo na pewno jak ktoś chce sprzedać, a sam wie, ile trzeba włożyć, a ja teraz już wiem, ile jak człowiek chce coś dokupić, zrobić, udoskonalić w tej przyczepie, ile to pieniążków się kupuje, a kto ogląda moje filmy, to co chwilę jakaś przesyłka, no i... Ale życzę przede wszystkim wam powodzenia w kupowaniu, żebyście tylko trafiali na same fajne przyczepki. No i wszystkiego no i do zobaczenia w następnym filmie.